Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia konta demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Dlaczego ropa spada? Warto to wiedzieć. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarza i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą one dla Was jakąś wartość. A więc zaczynamy. Dlaczego ropa spada? Warto to wiedzieć. Zaczynamy tym razem od wykresu pokazującego, jak rynek nastawia się na szansę recesji w europejskiej gospodarce, w gospodarce strefy euro i widzimy, że także tutaj prawdopodobieństwo wystąpienia recesji na przestrzeni następnych 12 miesięcy sięga już 50%. Przypominam także dzisiaj rano wykres dla Stanów Zjednoczonych, gdzie także prawdopodobieństwo wystąpienia recesji przekroczyło poziom 50% i to sygnalizuje jednoznacznie, że tutaj inwestorzy nastawiają się na to, że trzeba będzie to zjawisko zdyskontować. To sprawia, że jest ogromna szansa wystąpienia znaczącego zmniejszenia popytu na ropę naftową i oczywiście to jest prawdopodobnie jeden z głównych powodów, dlaczego ropa spada. I odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Warto to wiedzieć, ponieważ jest duża szansa na to, że na rynkach finansowych będzie można wykorzystać to do krótkoterminowej spekulacji i gdy zobaczymy na zachowanie ropy naftowej podczas dzisiejszej sesji, tutaj na platformie jest Xstation, ropa naftowa już ewidentnie wracając poniżej poziomu $90 sygnalizuje nam, że ma ochotę przełamać ostatnie minima, rozpocząć następną fazę tendencji spadkowej, oczywiście dyskontując to, że rośnie to wyraźnie prawdopodobieństwo wystąpienia recesji w europejskiej, amerykańskiej gospodarce, czyli że spadnie globalny popyt, a to oczywiście będzie wiązało się ze spadkiem popytu także na ropę naftową, która jest bardzo ściśle powiązana z zachowaniem globalnej gospodarki. I jeżeli ropa spadnie, to jako że ropa naftowa jest teraz wskaźnikiem wyprzedzającym inflację, więc jeżeli ropa zacznie spadać, to bardzo prawdopodobnie zaczną także spadać oczekiwania inflacyjne, więc wszyscy ci, którzy liczą na to, że takie zjawisko wystąpi, mają teraz szczególnie długie pozycje w obligacjach, powinni się cieszyć i zakładać, że właśnie pogłębienie tendencji spadkowej na ropie naftowej nawet może zdynamizować tendencję wzrostu cen obligacji na całym świecie, w tym w Polsce, czyli spadku rentowności tych papierów. Więc głównym beneficjentem spadku ropy naftowej powinny być obligacje. Dlaczego ropa naftowa jest teraz w takim ważnym miejscu? Dlaczego ropa spada? Poza oczywiście kwestiami technicznymi, które sygnalizują nam ruch w okolice nawet 65 do 75 dolarów, to widzimy na wykresie formację szczytową o półrocznej charakterystyce podwójny szczyt, która właśnie zapowiada i zdecydowanie zachęca do tendencji spadkowej, ale wykres ten tygodniowy, który też jest w tle, pokazuje, że jesteśmy teraz w ważnym miejscu, czyli w miejscu, gdzie przebiega dwuletnia linia trendu wzrostowego. Jeżeli ta linia zostałaby pokonana podczas dzisiejszej sesji, podczas kolejnych sesji, to oczywiście rynek dałby następne techniczne sygnały do tego, że spodziewa się dalszych spadków presji na to, żeby ropa naftowa spadała w kierunku właśnie poziomów 65 dolarów, 75 dolarów, dyskontując spowolnienie gospodarcze, recesję w światowej gospodarce. A jak rynek opcji? Rynek opcji, gdzie handlowane są niezależnie opcje put na spadek i opcje call na wzrosty. Jak tutaj rynek pozycjonuje się? Które opcje są droższe, czyli na których obligacjach jest większy popyt. I uśmiechy opcyjne bardzo dobitnie i dokładnie to pokazują. Wygląda na to, że w terminie do mniej więcej pół roku w przód wyraźnie przeważają ci, którzy kupują opcje put, czyli opcje na spadek. Czyli wniosek jest taki, że w perspektywie następnego półrocza przewagę mają ci, którzy zakładają, że cena ropy będzie spadać i obstawiają ten scenariusz, dlatego opcje put na tej samym odchyleniu od poziomów at the money, czyli poziomu bieżącej ceny, są droższe niż opcje call, czyli opcje na wzrosty. I to jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ jak zobaczymy na następnych wykresach, stoi ono troszeczkę w sprzeczności z tym, co się dzieje na innym węglowodorze, który ma teraz duże znaczenie dla
ocen perspektyw inflacyjnych, czyli gaz. Jak widzimy tutaj na przestrzeni ostatniego roku cena gazu bardzo mocno wzrosła, a cena ropy naftowej także wzrosła, ale oczywiście skala wzrostu cen gazu w Europie jest gigantyczna i oczywiście spekulacje o tym, że to jest jeden z głównych powodów, że inflacja w Europie jest wyższa niż w Stanach Zjednoczonych, są uzasadnione. Warto obserwować, jak właśnie od czerwca znowu bardzo wyraźnie zaczęła cena gazu iść w górę. W Stanach Zjednoczonych obserwujemy dość podobne zjawisko, jednak nie przebiliśmy jeszcze tych maksimów z ostatnich miesięcy i ostatnich kwartałów, jak widać tutaj na platformie Xstation. Natomiast zachowanie ceny gazu odbiega teraz od zachowania ceny ropy naftowej. Co prawda w ujęciu intradayowym, krótkoterminowym widać, że cena także tutaj próbuje spadać, natomiast jest jeszcze dość daleko do tego, żeby powstały pierwsze techniczne sygnały zachęcające, by wieścić, że cena gazu w Stanach Zjednoczonych zacznie spadać, więc tutaj brakuje nam jeszcze jednej cegiełki do tego, żeby wieścić naprawdę gwałtowne spadki inflacji. Dopiero spadek ceny gazu byłby takim zwiastunem, że tutaj inflacja naprawdę ma tendencję do tego, żeby przyspieszyć tendencję spadkową, więc obserwujmy, co się będzie działo dalej. I dlaczego mówiłem, że warto monitorować zachowanie tych uśmiechów opcyjnych na cenie ropy naftowej, ponieważ wnioski płynące z zachowania tych samych uśmiechów opcyjnych, ale dla gazu ziemnego są odmienne i w tym wypadku rynek ewidentnie nastawia się bez względu na termin wygasania, że przewagę mają ci, którzy kupują opcje call, opcje na wzrosty. Wniosek jest taki, że inwestorzy nastawiają się na dalsze wzrosty ceny gazu, ale na spadki równoległe ceny ropy naftowej. Warto to wiedzieć. Kiedy jesteśmy na rynku surowców, to dzisiaj obserwujemy ciekawe zjawisko. Po prostu mamy wyprzedaż ryzyka. Jestem bardzo ciekawy, czy te właśnie dzisiejsze informacje o tym, jak bardzo gwałtownie rośnie prawdopodobieństwo wystąpienia recesji w amerykańskiej, w europejskiej gospodarce, nie jest czasem powodem, dlaczego surowce zaczynają spadać i to pomimo tej bardzo dobrej sesji na giełdach azjatyckich. Ale obserwujemy spada cena złota. Kiedy zobaczymy, jak tutaj inwestorzy kupują albo wycofują kapitały z ETF-ów na złoto, to widzimy, że za nami kolejne okresy, tygodnie, w którym netto wycofywano kapitał z ETF-ów na złoto. To jest ciekawa obserwacja. I na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to na mocny spadek ceny miedzi. Cena miedzi jest także dość silnie skorelowana z wyceną ożywienia gospodarczego, osłabienia gospodarczego, więc jeżeli tutaj cena miedzi spada i wraca pod linię szyi, takiej formacji odwróconej RGR, to jest to zła wiadomość i może sygnalizować właśnie wyprzedaż ryzyka. Jestem także bardzo ciekawy, co się tutaj dalej będzie działo, ponieważ widać zbieżność na rynku surowcowym, poza oczywiście zachowaniem gazu. Surowce zaczynają dyskontować spowolnienie gospodarcze, pewnego rodzaju perturbacje. Nawet cena srebra zaczyna spadać i zachowywać się bardzo podobnie do tego, co się dzieje na rynku złota. I kiedy inwestorzy zaczęli zastanawiać się, co może być taką alternatywą do inwestowania w najbliższych miesiącach w zamian za inwestowanie na rynku obligacji, to tutaj część inwestorów zaczęła oddawać swoje głosy, sygnalizując, że lubią rynek nieruchomości, że zamiast inwestować w rynek obligacji, wolą inwestować w produkty rolne, w cenę złota albo w kryptowaluty. I widzimy tutaj grupy inwestorów, jak tutaj odpowiadały. No i co jest bardzo ciekawe, drobni inwestorzy są najbardziej zaangażowani w inwestowanie w others, czyli na przykład na rynku akcji, a najmniej sell-side traderzy są tutaj nastawieni na rynek akcji. Jeżeli popatrzymy na rynek nieruchomości, to także inwestorzy detaliczni są najbardziej nastawieni na inwestowanie w rynku nieruchomości, a jeżeli chodzi o krypto, to największą tutaj presję na to, żeby twierdzić, że to właśnie kryptowaluty będą lepszą inwestycją niż obligacje, mają ci inwestorzy, którzy są w grupie risk managerów, czyli menadżerów dotyczących zarządzania ryzykiem. I tutaj obserwujemy, które grupy najbardziej nastawiają się co do perspektyw na rynku
I co jest ciekawe, detaliczni inwestorzy także widzą, że perspektywy złota są optymistyczne. Ten wykres to dobitnie pokazuje. Kolejny ciekawy wykres pokazuje, jak tutaj inwestorzy, którzy jednak działają na rynku obligacji, co oni tutaj zamierzają dalej robić. I jak widzimy, bardzo wyraźnie jest nastawienie na to, że inwestorzy, ci tacy duzi gracze, nastawiają się, że bardziej w takim wypadku lubią dłuższą stronę krzywej dochodowości niż krótką stronę krzywej dochodowości. Najbardziej na krótką stronę krzywej dochodowości nastawiają się inwestorzy z sell side'u, a ci, którzy lubią inwestowanie w inwestycje na przykład w obligacje śmieciowe, to są ci, którzy sprzedają takie papiery, więc to jest bardzo ciekawe, co się tutaj także ma dziać na rynku obligacji. Natomiast warto zwrócić na ten rynek obligacji, ponieważ jeżeli rzeczywiście prawdą jest, że teraz mamy silne powiązanie oczekiwań inflacyjnych ropy naftowej z zachowaniem obligacji, to jeżeli dzisiaj ropa naftowa rzeczywiście będzie dalej mocno spadać podczas sesji amerykańskiej, to amerykańskie obligacje powinny wrócić na rentowności poniżej poziomu 2,80. Na razie jesteśmy bardzo blisko tego poziomu, ale jeszcze rynek nie spadł poniżej 2,80. Na cenie amerykańskich obligacji powinno to dać powrót nad linię szyi tej odwróconej formacji RGR i myślę, że następne godziny pozwolą nam odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście taka korelacja cały czas występuje. Co jest ciekawe, zachowanie ceny gazu znowu podbija oczekiwania inflacyjne, ale w tym wypadku dla Niemiec. Ten wykres to pokazuje i powiązanie między zachowaniem gazu a inflacją w strefie euro, w Europie jest jeszcze bardziej dobitne niż to, co się teraz dzieje w Stanach Zjednoczonych, gdzie inflacja ma już osiągać swoje apogeum. A jeżeli tutaj jest pytanie o to, czy taki portfel 60/40, czyli czy 60% inwestycji w papiery o wyższym ryzyku, a 40% w obligacje, czy on pobije inflację, to profesjonalni inwestorzy odpowiadają prawie w 70%, że tak się stanie na przestrzeni następnego roku, a inwestorzy detaliczni nie wierzą w taki scenariusz, że się zacznie materializować. To jest też pewnego rodzaju ciekawostka. No i rynek ryzyka. Jeżeli rzeczywiście rynek zacznie się bać spowolnienia gospodarczego, recesji, to dzisiejsza sesja może być jednak spadkowa niż wzrostowa i to pomimo tej dobrej sesji w Azji, więc zobaczymy, jak tutaj rynek będzie się nastawiał na te informacje o wzroście bardzo wysokim prawdopodobieństwa wystąpienia recesji w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Ciekawe także i warto to wiedzieć, że takie powiązanie może mieć miejsce. Natomiast z ostateczną odpowiedzią indeks DAX poczeka prawdopodobnie na to, jak wykrystalizuje się trend na indeksie na Wall Street podczas dzisiejszej sesji. Widzimy także, że im bardziej teraz rentowności zaczynają spadać, tym bardziej są kupowane znowu spółki cykliczne względem tych defensywnych, czyli znowu growth jest lepsze niż value i zobaczymy, czy to jest tylko korekta, czy to jest odwrócenie tendencji. Ja obstawiam intuicyjnie, że to jest raczej korekta niż odwrócenie tej tendencji, ale oczywiście mogę się mylić i nie będę się przywiązywał do swojej opinii. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Rynek walutowy, amerykański dolar znowu jest jednak kupowany, powrót nad poziom poniżej poziomu 1,02 to jest sygnał, że tutaj amerykański dolar jednak zaczyna być znowu brany i mamy odbicie od tej półrocznej linii trendu spadkowego. No i zobaczymy, gdzie się teraz rynek zatrzyma, ponieważ dopiero pokonanie wsparcia 1,1 powinno dać perspektywę spadkową, czyli poziom 1,0120 jest punktem odniesienia na najbliższe godziny i jest ten poziom niezwykle kluczowy, jeżeli oczywiście tendencja spadkowa na euro-dolarze będzie zachowana, a kryptowaluty także się cofają, czyli mamy wsparcie sygnałowe względem tego, co się dzieje na surowcach i indeksach giełdowych. Natomiast najbliższe wsparcia jeszcze na Bitcoinie nie są pokonane, czyli ta linia trendu wzrostowego cały czas się trzyma, więc jeszcze w każdej chwili popyt na ryzyko może zaatakować. Czy tak się stanie?
Zobaczymy. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania wpisów, jeżeli uważacie, że te materiały niosą one dla Was jakąś wartość. I oczywiście widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego i stopy zwrotu.